No więc, drodzy Państwo, po przeliczeniu modelu pojawiły się niespójności. Te spójności pojawiły się tutaj na przejściu siatek. Rzeczywiście mogłem się spodziewać, dlatego że tutaj mieliśmy do czynienia z tym miejscem, gdzie mamy ten otwór. Dlatego teraz tu w ogóle jakby te siatki nam się narzuciły, dlatego że ja to obróciłem, ten element by się tu narzucił. Ja nawet nie wiem w tej chwili, czy zdaje mi się, że on jest zrobiony podwójnie. Wyłączymy tutaj siatki i tak, widzicie Państwo, ten element tutaj skopiowałem go raz za dużo, dlatego też program od razu mi tutaj wyłapał, że jest tu coś nie halo. Więc zaznaczam sobie, to powinien być otwór, powinienem widzieć tutaj środek mojego silosu, natomiast ja zrobiłem to w taki sposób, że tego silosu nie widziałem. Chciałem się tylko jeszcze upewnić, czy prawidłowo to usunąłem, bo obawiam się, że usunąłem tylko sam panel, natomiast posiadkowanie dalej pozostało. No nie. Wydaje się, że jest OK. Natomiast no nie jest OK. Więc ja postaram się dokonać selekcji tylko i wyłącznie tej części, na której będziemy pracować, bo pracowanie na całym tym modelu w tym momencie no to się robi dość wymagające. Dobra, dokonamy. Także może dobrze, że się tak stało. Więc będziemy mogli teraz pokazać, jak może dowiązać tą siatkę, spróbować coś z tym zrobić. Dobra, wziąłem sobie tylko wycinek, żeby po prostu móc szybciej pracować. Dobra. Mamy tą siatkę, ona się gdzieś tutaj nie dowiązuje. Możemy spróbować. Na razie jeszcze, drodzy Państwo, przeliczymy raz ten model, żeby dokładnie znaleźć, lokalizować te punkty, w którym ta siatka jest niespójna. Czyli klikamy rozpoczęcie. Tu od razu wcześniej program mi wyświetlił, że jest błąd gdzieś tam z siatkowaniem, niespójne siatki itd. No ale to wynikało z tego, że po prostu pokrywały się dwa panele. Każdy z paneli miał inne siatkowanie, dlatego też program zgłupiał. No ale zobaczymy, czy teraz w ogóle coś da się zrobić. Jest niespójna siatka na krawędzi. No, jeżeli prowadzi wezwy kinematyczne i dokona obliczeń, to jak najbardziej możemy się takim modelem posługiwać. Jeżeli nie pojawią się tu jakieś niestabilności, gdzieś to nie poleci w kosmos. Bardzo dobrą formą też później, ale to zaraz jeszcze opowiem o tej weryfikacji, jest po prostu sprawdzenie na przykład odciężaru własnego, jeżeli konstrukcja jest ja mówiłem w jakiś sposób tam symetryczna, no to te naprężenia powinny być również zachowywać się w jakiś sposób logiczny. Nie powinno to być tak, że przy jednym słupie nagle pojawi się, mówię tutaj od obciążeń stałych powiedzmy, bądź jakieś obciążenie, które będzie takie samo w każdym punkcie. Można zobaczyć gdzieś tutaj przy połączeniu płaszcza z tą nogą naszą, w jaki sposób kształtują się tam te mapy naprężeń. Powinny to być bardzo zbliżone wartości. Wtedy możemy domniemać, że ten model jest poprawny. Jeżeli wyskoczą Wam, policzymy sobie to, jeżeli wyskoczą Państwu jakieś różnice w mapach, nie wiem, na jednej nodze gdzieś tam w ścianie jakieś olbrzymie naprężenie, gdzie zaraz noga obok ma 20 razy mniejsze, no to możemy się spodziewać, że gdzieś tam jest jakieś zaburzenie, czy to w siatce, czy brak jakiegoś dowiązania. To, że program często nie pokazuje, że jest tam jakiś błąd, wcale nie mówi nam o tym, że jest to poprawnie. Może tam być po prostu jakoś niezwiązane panele, każdy jest posiadkowany oddzielnie. I to już powoduje, że program troszkę nam głupieje. No dobra, jak najbardziej ten model, który jeżeli to się przeliczy i to zadziała, no to widzicie, że można to zrobić. Są tam jakieś niespójności siatek, ale nie wnioskuję, żeby to miało
jakikolwiek wpływ, no chyba że jeszcze tutaj się coś wykrzaczy. Wtedy będziemy tam kombinować z tą siatką w miejscu tego otworu, ale gdybym od razu obrócił to odpowiednią ilość razy, to powinno to zadziałać. Drugą praktyką jest też taka, że otworzycie sobie ten jeden wycinek, mimo że nawet pojawią się otwory, to obracajcie to te 20 razy, czy tam 19 razy, bo jeden już jest, i przez wycinanie panela obrysowujecie sobie wtedy ten kontur, w którym wycinacie i tam wstawiacie sobie dany otwór. To też jest dobra praktyka. Dlatego mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi, że w takim panelu wycinamy sobie otwór i tam wstawiamy sobie nową rurę czy coś takiego, że tak to działa. Jeżeli na przykład często to się pojawia tak zwane dozbrojenia ze względu na wiatr. Stiffener's ring bądź coś takiego, czyli gdzieś tutaj w zależności od właśnie obciążeń wiatrem, od strefy lokalizacji może się pojawić, że tutaj gdzieś dodatkowo potrzebny jest jakiś pierścień, ale nie tylko od wiatru, czasem też z obciążeń to wynika. Czasem dodatkowo lepiej nie zmieniać całej grubości blachy, tylko dodać po prostu dwa ringi, pierścienie, które będą wpływały na nośność całego płaszcza, więc moim zdaniem to też jest dobre rozwiązanie. Możecie tutaj robić po prostu wprowadzając zwykłe pręty, czyli możecie sobie tutaj wprowadzić płaskownik i obrysować go. To będzie wasze zbrojenie, to będzie wasze dodatkowe zbrojenie płaszcza. Czy tutaj w miejscu przejścia, to jest bardzo taki standardowy detal, czyli jest przejście naszego dachu, no, nawet ze względów wykonawczych to jest dosyć pracochłonne. Często spotykamy się z rozwiązaniem, że jest tutaj taki obwodowo profil L i płaszcz jest przyspawany szukam słowa po polsku, jest przyspawany fillet weld do tego profilu. Więc jest to takie dużo prostsze rozwiązanie. Dobra, wyskoczyły nam tu jakieś węzły izolowane, ale generalnie nie mamy tutaj żadnych niestabilności, więc jak najbardziej możemy spróbować tutaj sobie wyświetlić mapy. Ja pokażę Państwu, w jaki sposób ja to robię. Biorę sobie rezultaty mapy. Znaczy pierwszą rzeczą, którą sprawdzam, to jest, biorę sobie tutaj deformacja tak. Wiem, że to jest dla prętów, ale mimo wszystko mam zrobioną tutaj tą siatkę elementów skończonych i wydaje mi się, że ta deformacja tutaj na tych wykresach dla prętów wygląda dużo czytelniej niż później te mapy odkształceń w tych wykresach dla paneli. Oczywiście to wszystko trwa swoje, jak najbardziej, więc możemy sobie gdzieś tam obrócić. Oczywiście to jest tylko ciężar własny, więc nie spodziewam się tu żadnych rewelacji, znaczy nie zobaczę tego, chyba że zwiększałbym bardzo tutaj skalę tej deformacji, ale może to będzie trwało zbyt długo, więc w tym przypadku biorę sobie mapy. No i oczywiście macie Państwo tutaj jak najbardziej pokazane. Oczywiście w takich silosach, czyli w takich konstrukcjach powłokowych występują naprężenia, jak najbardziej. Mamy tak zwane siły membranowe i momenty. Co do symboliki i jak w stosunku do układów lokalnych panela one działają, możecie sobie znaleźć pomocy. Są tam takie, akurat tu jest offline, ale są tam takie specjalne schematy, które pokazują Wam, który moment po prostu względem tego lokalnego układu, który to jest moment, co on robi. Ale tak naprawdę tutaj mamy mapy szczegółowe, możemy sobie sprawdzić naprężenia, czyli tak jak mówię tutaj w zależności od układów lokalnych naszego panela, ale możemy, ja pierwsze to zawsze sobie sprawdzam przemieszczenia, aby mieć mniej więcej obraz tego, czy ta konstrukcja gdzieś tam nie poleciała w kosmos. Zaraz, bo tu mam wrażenie, że przypadek nie był obciążeniowy wybrany. Siatką. Tak jest.
Więc widzicie Państwo, co się tu dzieje. Jakby to, co mówiłem wcześniej, już tutaj, no tą siatkę wyłączymy, to po prostu trzeba było chwilę poczekać. Czyli wrócimy jeszcze do tych map, tu jest jakieś 2 mm od ciężaru własnego. No, jest to w miarę logiczne, że gdzieś tam ten dach pod ciężarem własnym zaczyna się lekko odkształcać. Oczywiście widzicie, że zachowana jest tutaj jak najbardziej ta symetria tych naszych obciążeń i symetria samej konstrukcji. Co do leja, też to wygląda jak najbardziej prawidłowo. Widzicie Państwo, że te pola, to można sobie jeszcze włączyć wartości, choć one pewnie zaburzą troszeczkę tę wizualność, ale można sobie je włączyć i widzicie, że tutaj jakby jest to jak najbardziej zachowane. Jakie zaburzenia, i to też moim zdaniem bardzo logicznie, pojawiają się w miejscu, gdzie wycięliśmy ten duży otwór. Czyli tam pojawia się jakieś przemieszczenia. Teraz tutaj myśli, tak jak mówiłem, później każda operacja przy dużej pracy, często dobrym rozwiązaniem jest po prostu wyłączenie komputera na trochę i wrócenie do weryfikacji. Więc tutaj włączyliśmy sobie wartości. Teraz jeszcze raz klikamy mapy. Były zaznaczone wartości, kliknąłem zastosuj, odczekałem chwilę. Teraz znowu klikam mapy i teraz te wartości jakby pojawią się na naszych mapach, czyli będzie tak jakby złożenie kolorystyczne i liczbowe. No oczywiście to wszystko trwa jak najbardziej. No, tak jak tu widzicie, macie te siły naprężenia, momenty przemieszczenia, obroty i tak dalej. To wszystko jest uzależnione oczywiście od kierunków lokalnych w panelu, ale jest to, jeżeli ustaliliśmy te układy lokalne dla wszystkich paneli tak samo, no to właśnie w tym momencie ułatwia odczytywanie, bo to, co dla jednego panela byłoby naprężeniem x i x, dla drugiego mogłoby być y, w zależności od tego, jak te układy byłyby ustawione, więc przede wszystkim porządek. Jeżeli mamy jakiś porządek w modelu, próbujemy go zachować, pewną logikę, to później na pewno zaowocuje łatwiejszą interpretacją wyników, czytelniejszymi tutaj wynikami i tak dalej. Co do jeszcze, tak teraz myślę w międzyczasie, co do tych przemieszczeń w panelu, gdzie mamy ten duży otwór rewizyjny, ja mam wrażenie, że ja tam nie ustawiałem kierunków lokalnych dla tych paneli. Tak, pamiętam w którymś chyba 4. części kursu, widzicie, teraz nałożył się jeden na drugi. Ja po prostu tutaj dokonałem, stąd to zaburzenie, dlatego te wykresy tak dziwnie się tu zaburzył, dlatego że tu nagle z wartości ujemnej przeszedł na plus, czyli mogę wnioskować, że tutaj układy lokalne są błędne. I tu podobnie mamy w przypadku tych dozbrojeń. Więc tu proszę zwrócić uwagę, aby ustawić również panele, układy lokalne takie same jak dla reszty, bo ja tutaj wprowadziłem, obrysowałem, obróciłem, ale rzeczywiście tego nie zrobiłem, ale to jest bardzo, bardzo czytelny przykład tego, że coś jest nie tak. To znaczy tutaj nagle gdzieś tam mamy przemieszczenie, powiedzmy, na zewnątrz, nagle przechodzi w przemieszczenie do wewnątrz, więc tu jest coś nie halo. Jestem prawie pewien, że to wynika z układów lokalnych. Żeby to potwierdzić, zaznaczymy ten i ten panel. Wiemy doskonale, że te panele już te ścienne były ustalone. Tak, Z. W związku z tym, że tu mamy przemieszczenia Z, program odwrotnie to przedstawił. On przedstawi to prawidłowo, my tu zrobiliśmy to błędnie. Ja już nie chcę teraz tego modyfikować, dlatego że już mam model przeliczony, to trwało dosyć długo.
Dlatego zapiszę go tutaj sobie pod numerem 8. Nie będę tego modyfikował, mam nadzieję, że Państwo rozumiecie, z czego to wynika. Układ Z-owy po prostu jest odwrócony. Jeżeli teraz go zmienię, będę musiał zaraz przeliczać cały model. Nie ma to najmniejszego sensu. Teraz przechodzimy w takie rzeczy, które chyba Państwa najbardziej interesują, mianowicie oczywiście możemy sobie tutaj robić wszelkiego rodzaju przekroje, jeżeli potrzebujecie, czyli możecie sobie tutaj gdzieś tam dalej w rezultatach robić przecięcie paneli, czyli możecie powiedzmy pokazać, jak się kształtuje ten moment, czy siły membranowe w płaszczu. Ja natomiast pokażę Państwu to, co tak naprawdę jest esencją chyba, czyli tak naprawdę naprężenia. Oczywiście mamy tutaj tak zwaną hipotezę Mises, która pokazuje, jakby jest odpowiedni wzór, no to też możecie sobie gdzieś tam znaleźć w normach dotyczących jakby złożenia momentów i sił membranowych, jest odpowiedni wzór i tutaj możecie sobie sprawdzić naprężenia. Klikając naprężenia, program oczywiście od danego przypadku obciążeniowego, jeżeli będzie to kombinacja, to jak najbardziej możecie sobie generować kombinacje, tak jak dla układów prętowych, to nie ma najmniejszego problemu. Pokażę jeszcze Państwu, w jaki sposób ja modeluję obciążenia, bo w tej chwili mamy tylko silos, który jest pusty, ale w przypadku tego silosu może pojawić się bardzo dużo przypadków obciążeniowych. Mogą się pojawić nierównomierne nasypywanie, gdzieś tam opróżnianie, masa rzeczy, więc tutaj jest, że tak powiem, bardzo dużo przypadków. Ja natomiast pokażę tylko, w jaki sposób obciążać taki panel, w zależności od wartości obciążenia. Czekam jeszcze tylko na te wartości naprężeń. One tutaj powinny być w formie też takich map. No niestety to trwa najdłużej. Później te naprężenia możecie sobie porównywać z granicą plastyczności materiału. To też w zależności od tego, jeżeli posługujecie się normą na silosy, powiedzmy normą europejską, tam też w zależności od typu analizy, akurat w robocie nie jesteśmy w stanie zrobić tych wszystkich analiz i drugiego rzędu i tych bardziej zaawansowanych, natomiast tam jest odpowiedni wzór na maksymalne dopuszczalne naprężenia. No ja sobie zazwyczaj porównuję to jakoś z granicą plastyczności danego materiału. Jeżeli tej granicy nie przekraczam, no to z jakimś tam współczynnikiem oczywiście bezpieczeństwa, bo zakładam sobie jeszcze na tej granicy jakiś współczynnik, no to wtedy uznaję, że to, co przyjąłem, te grubości są prawidłowe. Widzicie Państwo tutaj, w tej chwili mamy tutaj wyniki naszych naprężeń. Oczywiście wygląda to jak najbardziej z sensem, tylko i wyłącznie dlatego, że zrobiliśmy siatkowanie danego elementu, tego obrotowego i obróciliśmy to. To jest po prostu, mówię Państwu, że będziecie chcieli to zbudować krok po kroku, nie tą metodą taką obrotową, którą ja pokazałem, nie ma szans, że to Państwu się uda. Ja już ręczę głową, że to po prostu nie pyknie. No i tutaj jak widzicie, no, w miejscu występowania tych naszych nóg pojawiają się jakieś koncentracje naprężeń. To jest jak najbardziej dla mnie logiczne. Jeżeli troszeczkę sobie tam popatrzycie teorii dotyczących silosu, będziecie wiedzieli, że to są jakieś tam miejsca newralgiczne, które dodatkowo na wyboczenie gdzieś tutaj żebrowywuje, dodaje jakieś dodatkowe elementy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także tak to wygląda. Naprężenia możecie sobie wyświetlać siły membranowe, momenty tak samo. Tu wynosi to 17 MPa, więc jest to w zasadzie żadne naprężenie. Ale jeżeli dodalibyśmy tutaj jakieś dodatkowe obciążenie, to gwarantuję Państwu, że już coś się tutaj urodzi. Także pokażę Państwu jeszcze, w jaki sposób nadać tutaj obciążenia.
obciążenia, w jaki sposób ja to robię. Drodzy Państwo, to jest mój widok z boku mojego zbiornika, mojego silosu. Ja na przykład wiem, że nie wiem, silos ten będzie wypełniony wodą, więc zgodnie z teorią naciśnienie hydrostatyczne, wiem, że wartość mojego obciążenia będzie rosła wraz z głębokością. Wyobraźcie sobie Państwo, oczywiście jest odpowiedni wzór, tam gęstość razy głębokość, razy przyspieszenie ziemskie, wychodzi Państwu jakaś tam wartość, tutaj niech wychodzi Wam, żeby to nie była jakaś ładna wartość, weźmy tam, może być ładna, niech to będzie 100 kN na metr kwadratowy, niech to będzie taka wartość. I przeskalujemy to 1000 razy. Już tu poszalałem z tym skalowaniem, ale dobra. Niech jeszcze tu zrobimy, żeby on był 0,5. Wyobraźcie sobie Państwo, że ten punkt odpowiada mi wartości 100 kN na metr kwadrat. Mam tą linię, która odpowiada całej wysokości silosu. Porysuję linię poziomą. Tu coś, w związku z tym, że to jest to 3D, ja teraz tu próbuję coś sklecić w 2D. Dobra, skopiujemy sobie tutaj coś. Niech to będzie tak. Ja robię nic innego, jak ten nasz element, linię odsuwam o 100, ale w związku z tym, że to będzie za mała skala, to odsuniemy ją o 1000. Raz, dwa, trzy, zera. Zwróćcie uwagę. I teraz rysuję sobie linię łączącą górę z dołem. Pardon, tej linii nie powinienem usuwać. I w jaki sposób najszybciej odczytywać wartości na danych panelach? No nie ma nic prostszego. Zwróćcie uwagę, że to są moje podziały, tak? Jeżeli wiem, że ten odcinek miał 1000, tak? On w properties powinien mieć delta x jest 1000. To jadąc wyżej i chcąc sprawdzić wartość mojego obciążenia tutaj, to jest nic innego jak długość tej linii. Czyli wartość w tym miejscu to jest 671, bo to jest po prostu inna skala. Tu mamy 67.1. Jeszcze zmniejszę to troszeczkę. Mam nadzieję, że rozumiecie Państwo, o co chodzi. Jeżeli chcę sprawdzić po środku, jaka jest wartość, to robię nic innego, jak rysuję linię o takiej długości. I ta wartość jest 722. I w tym momencie tą wartość przykładam dla odpowiedniego panelu. Jeżeli wiem, że powiedzmy na tym drugim panelu, czyli w tym miejscu, pierwszy, drugi panel, wartość zawsze środkową, bo jest to najbardziej miarodajne, biorę sobie środek tego panelu, rysuję sobie linię poziomą. Tak, nie wiem, czy to się uda, bo to strasznie mi się... Dobra, to jest 3D, ja rysuję w 2D. Tu mamy 201. Wiemy, że w tym miejscu po środku wartość mojego obciążenia wynosi 201. Oczywiście działa na zewnątrz, czyli tu mam 20, 20,1. To jest moja wartość obciążenia, która działa na zewnątrz w tym momencie w taki sposób. Bo generuje ją płyn, który znajduje się w środku. Czyli ten wykres w zasadzie wygląda tutaj jakoś tak. Ale pokazałem go jakby na zewnątrz, żeby było to bardziej czytelne, więc te wartości tu jakoś będą się pojawiać. To robię nic innego jak selekcjonuję sobie te panele, które odpowiadają mojemu obciążeniu, na którym mam zadać moje obciążenie. Dokonuję jego selekcji.
Oczywiście w zależności od natury tego obciążenia, prawdopodobnie tworzę sobie nowy przypadek obciążeniowy. Niech to będzie, nie wiem, niech to będzie jakieś eksploatacyjne. Biorę dodaj. Tak, dodałem sobie eksploatacyjne, oczywiście on też teraz mielę. Patrzę sobie układy lokalne mojego panelu. Widzę, że Z jest na zewnątrz. Zrobię sobie powierzchnia. Wartość mojego obciążenia to nic innego jak 20,1, czyli biorę sobie lokalne. Z na zewnątrz, bo nasz płyn powoduje parcie na naszą ścianę od środka na zewnątrz, więc będzie z plusem 20,1. Biorę dodaj. Mam wyselekcjonowane moje panele, biorę ze stosu. Proszę zwrócić uwagę, co się wydarzyło. Program z układem lokalnym do danego układu lokalnego wrzucił nam obciążenie. No dobra, ale teraz co dalej? Powiedzmy, tak jak mówiłem, ciśnienie hydrostatyczne, jedziemy niżej, wartość obciążenia rośnie, czyli gdzieś tutaj niżej mam wartość większą. No nie ma znaczenia, powiedzmy, że są na 2 razy większe, jest to 40,1. No dobra, już zrobimy to po bożemu. 33,5, 30,5. Tak, mamy wartość obciążenia. Dokonuję selekcji tego kolejnego pierścienia. Dobrze. Biorę 30,5. Dodaj, zastosuj. Włączam sobie obciążenia. Czy mnie widział? Proszę bardzo. Zwróćcie uwagę Państwo, do czego ja teraz dążę. Dążę do tego, że włączę sobie swoje obciążenia i zwróćcie uwagę, jak te obciążenia będą się kształtować. One będą bardzo ładnie nam się zmieniały względem wysokości. Może tutaj najlepiej to jest niewidoczne, ale ta wartość już jest większa niż ta, czyli mamy tutaj tak jakby trapezowe obciążenie i schodząc ku dołowi mamy to obciążenie coraz większe. Tu tak samo, oczywiście lokalny i na zewnątrz, czyli jeżeli lokalny plusowy, że to parcie będzie wynosiło tutaj, jeszcze zrobię to dla leja, bo być może będzie to dla Państwa jakimś problemem, ale zrobię tylko to dla tych 4 paneli, czyli tutaj mój zetowy patrzę, że jest do środka, w tym momencie jest do środka, więc moje obciążenie działa, oczywiście płyn generuje to parcie na zewnątrz. Wiem, że moja wartość obciążenia tutaj jest w granicach 100 na tym poziomie. Robię nic innego, jak dodaję powierzchniowe. Biorę w tym momencie minus, dlatego że do środka, a płyn generuje obciążenie, jakby parcie powoduje wygięcie tej blachy na zewnątrz, więc biorę minus 100. Zastosuj i obciążenie działa tak jak chciałem, czyli płyn powoduje parcie na nasz lej. Oczywiście, gdybyśmy mieli tutaj jakieś nierównomierne napełnianie zgodnie z normą, no to obciążalibyśmy tylko te odpowiednie panele. Metodyka obciążenia już zależna jest od Państwa, ale proszę się posiłkować normą, bo tam jest to w miarę wszystko napisane. Czyli na jakim zakresie jest to nierównomierne napełnianie, no to też może powodować inny podział, nie na 20 tych dyskretyzacji, ale może na 25, no, w zależności od tego, co Państwo chcecie. No, jeżeli robicie jakąś tam pracę bardzo zaawansowaną, chcecie mieć dosyć precyzyjne wyniki, choć myślę, że na tym etapie one są już dosyć precyzyjne, jeżeli tam przyjmiecie sobie jakieś współczynniki bezpieczeństwa, macie na obciążeniach i później gdzieś tam jeszcze na tych parametrach materiałowych jakieś redukcje, to myślę, że nie ma najmniejszego problemu. No to czasem trzeba się zastanowić, co jest korzystniejsze, czy marnowanie czasu, czy użycie jakiegoś tam współczynnika, żeby trochę zaniżyć, powiedzmy, parametry materiału, porównać to z tymi naprężeniami, które się pojawiają. No, tak to mniej więcej
pokrótce wygląda. Mam nadzieję, że kursik się podobał. Proszę subskrybować, bo nie ma za dużo ludzi. Ja też tak bardzo tam, ktoś mi zarzucał, że powinienem gdzieś się bardziej na jakichś portalach tematycznych publikować, ale przyznam szczerze, że mam tak ograniczony czas, że nie bardzo mam na to ochotę, może nie ochotę, nie mam czasu. Dlatego polecajcie znajomym, subskrybujcie, będzie zainteresowanie, będziemy wrzucać dalej. Ja teraz obiecałem też, że zrobię z tego Parabit jakiś fajny kurs, to będzie hala, czy teraz mam takie fajne schody do zrobienia, więc może takie fajne schody kilkupiętrowe, stalowe, ze stopniami zrobimy i będziemy coś dalej działać. No, tu już wiadomo, jeżeli załapaliście Państwo mniej więcej metodykę, według której wprowadzamy te otwory, bo to było zawsze dla mnie wielkim problemem w robocie. Jeżeli załapaliście mniej więcej, w jaki sposób to robić, to nie ma problemu, żeby wprowadzać sobie tu jakie chcecie otwory, czy to będą w dachu, czy tu w tym leju. Też można znaleźć płaszczyznę i wyznaczyć te pomocnicze linie. To nie ma problemu. Czy to nawet na zasadzie 3D i wycięcia bloku jednej płaszczyzny drugą płaszczyzną, jakimś walcem. Da się to zrobić. Troszeczkę wiedzy może z 3D AutoCAD'a to wymaga, ale generalnie da się to zrobić. Tu gdybyśmy dopracowali ten model, prawdopodobnie udałoby się usunąć również te kinematyczne. Ja popełniłem pewien błąd już tutaj na etapie zdwojenia tych paneli. To spowodowało, że program wyświetli błędy. Ja już nie chciałem dalej z tym walczyć, bo po prostu nie jest to warte świeczki, bo to naprawdę byśmy tutaj poświęcili masę czasu, to się liczy bardzo długo. Myślę, że taki model się liczy tutaj za 3 minuty. Oczywiście na filmikach tego nie widzicie, ale za 3 minuty się liczy. No to już jest długo. Moim zdaniem to już jest długo. To już jest taki przestój, że trzeba to herbatę można zrobić. Dobra, tyle. Jeżeli są jakieś pytania, coś uzupełnić, może z tymi obciążeniami, może ktoś ma ochotę w ogóle opracować zrobić taki przykładzik obliczeniowy zebrania obciążeń dla jakiegoś, nie wiem, pszenicy czy czegoś, co w tym silosie może się pojawić, który moglibyśmy załączyć do kursu, to bardzo proszę pisać, dawać znać. Ja niestety mam trochę ograniczony czas, staram się tutaj wrzucać i tak dalej, żeby ten kanał nie umarł, bo sprawia mi to satysfakcję, ale nie ukrywam, że nie wszystko się da zrobić. Dobra, subskrybujcie, pozdrawiam, trzymajcie, hej.